Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy imitację okonia z najnowszego materiału Sybaj, Stiffer Ghost Hair. Czemu okonia? Bo jak ten materiał dostałem do ręki, wjechał do nas, to ja wiedziałem, że to będzie coś fajnego. Lekko sztywne włókna, jak widzicie, półprzeźroczyste, pod imitację rybek, pod jakieś bitefisze. Idealny. Zrobimy dokładnie taką imitację okonia. Tutaj ją zmoczyłem na mokro, także wygląda według mnie rewelacja. A co potrzebujemy? Przede wszystkim Stiffer Ghost Hair w kilku kolorach, dokładnie pomarańcz, żółty, oliwka, szary i czarny. Warstwami je poukładamy. Haczyki 622 z mojej serii to będą 8. Dodatkowo oczka, czwóreczki, fluoret, super glue, żebyśmy na początku coś tam wzmocnili, żywica UV, na paseczki przyda się jakiś marker czarny, pewnie gdzieś coś macie, podstawowe narzędzia. Także tyle, z materiałów tyle, jak zwykle będziecie mieli link w opisie, zapraszam, omówiliśmy wszystko, więc zaczynajmy. Teraz widzicie na zbliżeniu, tak wygląda ten streamerek, imitacja okonia, zmoczony, także taki lekko przeźroczysty. Zresztą materiał jest ogólnie lekko przeźroczysty, więc pod imitację, tak mówiłem, jakiś rybek. Świetna rzecz jak dla mnie. No więc tak, zaczynajmy. Pierwsze będziemy rozpoczynali od haczyka. Moja seria 622 8. Chcecie zrobić większego, zróbcie sobie większego. Jak lubicie, jakie ryby łowicie, bo prawda jest taka, na okonia złowicie i okonia, i szczupaka, i sandacza na przykład. Także teraz super glue. Nitkę będziemy mieli GSP, to będzie 50. Ona jest dość śliska, ale super mocna i cieniutka, więc no i tak, mamy bazę z nitki, że nie będzie nam się obkręcało nic tutaj. Bierzemy pomarańczowy pierwszy. Nie wiem, czy to będzie widać w górnej kamerce, ale fajnie świeci, tak samo jak i oliwkowy i żółty chyba też. Już pewnie wiecie, że ja te materiały bardzo lubię, bo one działają jak dla mnie. Malutki pęczek bierzemy. Przykładamy z góry. Coś tutaj się wtrąca. Przywiązaliśmy pomarańcz. Mniej więcej na długość tułowia, tak, nie będziemy mieli jakichś tam specjalnych zgrubień. Odcinamy od góry czy od dołu. No i ogonek mamy zrobiony. Teraz żółty. Tego już będziemy robili dłuższe pasma, też tak malutko bierzemy. Troszeczkę nitką przechodzimy do przodu, ale przeczesujemy później do tyłu. Mocujemy nitką troszeczkę do przodu. Tutaj już robimy to dłuższe. Później na końcu, wiadomo, możecie sobie już to dodatkowo przyciąć. Przeszliśmy nitką do przodu. Chcecie mieć super mocne, w to miejsce tutaj, gdzie dajecie malutką kropelkę super glue. Kolejny mały pęczek. Właśnie takimi warstwami sobie zbudujemy tego streamerka. Też przekładamy do tyłu. 2, 3, 4 jakieś nawoje mocujące. Przechodzimy troszkę do przodu. To tak samo. Przycinamy.
ugłaskujemy, jak widzicie fajnie trzyma jakiś tam kształt. I teraz tak, teraz bierzemy oliwkę. Tu mi się troszkę rozjechało. Jak widzicie, te włókna są dosyć długie, więc spokojnie jak będziecie chcieli, możecie sobie zrobić coś większego. Wiecie, oliwkę też troszeczkę do przodu. Okoń często ma jakiś taki oliwkowy grzbiet, więc oliwkę trzeba dać, tak? Znów kolejny pęczek. Przekładamy do tyłu. Nitką do przodu. Tak samo przycinamy. No i zmieniamy kolor, tak? Teraz damy taki szary. Zrobimy, powiedzmy, przejście z takiego szarego na czarny. Na końcu damy taką malutką ilość czarnego. To już nie musi być tak długie jak poprzednie kolory. Nitka czasami Wam, taka GSP z takich materiałów syntetycznych, może gdzieś tam delikatnie zjeżdżać. Możecie sobie nitkę posmarować. Na przykład super glue, co przed chwilą akurat zrobiłem już na węzeł, ale jakby Wam nitka zjeżdżała, to posmarujcie sobie odrobinę właśnie nitkę super glue, kilka nawojów, fajnie Wam złapie. Albo możecie też zastosować jakiś taki wosk, posmarować nitkę i dopiero ona wtedy tak nie ślizga się na materiałach. Taka mała jakaś rada dla tych, którzy mają z tym akurat problem. Teraz daliśmy, widzicie, takie malutko czarnego. Dajemy go z przodu tutaj. On pójdzie od samej góry. Też do tyłu przeczeszemy. No i widzicie, tutaj nitka zjeżdża, tak? Zrobimy tak, jak mówiłem. Posmarujemy super glue. Troszeczkę nitką się cofniecie. Widzicie, już nitka tutaj gdzieś złapała materiał, tak? Także jeśli nie znaliście tego manewru, to już znacie. No i dobra, no i mamy, można powiedzieć, kształt mamy. Powiedzmy, przepraszam, zapomniałem jednej rzeczy. Od dołu jeszcze raz dajemy troszeczkę pomarańczowego. Taką brudkę zrobimy. Dobra, mamy jakiś finisher. Teraz ten pomarańcz, który mamy od dołu na brudce, przycinamy. Może od góry będzie lepiej widać. Ok. Gdzie niegdzie jakieś włókno zostanie, można odciąć, można przypalić. I teraz tak, oczka. To są 4 fluoret. Płaskie, 3D. Mogą być takie lub takie. Przykładamy tu od przodu. Z jednej strony.
I z drugiej strony. Mamy z dwóch stron. Bierzemy żywicę jakiejś takiej średniej lepkości, że tak powiem, gęstości. Dajemy od góry odrobinkę. Złapiemy. Obrócimy z drugiej strony. Też złapiemy. I ogólnie oblewacie teraz dookoła, tak? Oblejcie je dookoła. Żeby te oczka wam po prostu nie odpadły, tak? I tak, jakieś nożyczki, to sobie troszeczkę tak tutaj. Jak gdzieś coś jest nierówno, możecie poprzycinać, tak. Czarny flamaster. I robimy paseczki. No i mamy. Jak wygląda na mokro, tak jak widzieliście wcześniej. Nie wiem, czy to będzie widać akurat. On wtedy łapie fajny kształt, tak. Także jak dla mnie świetny materiał pod właśnie takie imitacje. No i tyle. Na dzisiaj tyle, także zapraszam za tydzień. Zrobimy coś innego za tydzień. Zobaczymy, jak będzie za tydzień, bo w sobotę warsztaty, które organizuje Koło Żywiec, na których też będę, też zapraszam. Coś tam fajnego porobimy, już nawet wiem co. No i tak, na dzisiaj skończyliśmy. Następnym razem powiem tak, zrobimy coś innego. Trzymajcie się, cześć.